Mój tatuś zawsze tłumaczył mamusi, że tanie wina są dobre, bo są dobre i tanie. I dokładnie tak samo bywa z niektórymi samochodami. Są dobre, bo są tanie i dobre. Albo jakoś tak. I dzisiaj z nami jest taki tani i dobry samochód. No dobra. Nie jest tani. Kosztuje 570 000 złotych wyjściowo, ale jest to najtańsze 911 w gamie Porsche, bo to jest 911 Carrera. Bez S na końcu. Skoczę na chwilę do klopa. I też bez 4. Natomiast zacząć chciałbym od tego, że jak dobrze wiemy, wszystkie samochody rosną, stają się cięższe, stają się większe i dokładnie tak samo jest w przypadku 911. No więc gdybyśmy porównali to auto do 911 o oznaczeniu modelowym 997 sprzed dokładnie 10 lat, to się okaże, że ten model najnowszy 992 jest o 10,5 cm dłuższy, jednocześnie ma o 10,5 cm większy rozstaw osi. Jednocześnie tą oś przesunięto trochę tutaj do tyłu, po to, żeby to auto wreszcie nie było wahadłem. Ten silnik nie spoczywa już gdzieś tam za tą tylną osią całkowicie, tylko jest lepiej wyważony. Jednocześnie, żeby poprawić prowadzenie, to rozstaw przednich kół, czyli tutaj na szerokość, powiększono również o 10 cm. Wszystko to miało spowodować przede wszystkim, że będziemy mieli więcej miejsca w środku. To, za co ludzie najbardziej właśnie cenili Porsche, to była praktyczność w codziennym użytkowaniu. Tym autem jeździ się na co dzień. Zobaczcie, nawet sportowe auto, niskie, jak tutaj się wsiada. Jak do Golfa. Druga rzecz, zobaczcie na ilość miejsca, jaką tutaj mam. Kierownica, fotel, wszystko jest już ustawione dokładnie pode mnie. Zobaczcie, nad głową jeszcze mam miejsca na 3 palce. Kierownica, która jest dosyć pionowo ustawiona i macie ją, nieważne czy ją złapiecie na górze i na dole, czy po bokach, pozycja po prostu za kierownicą idealna. Druga rzecz to nawet ilość schowków, jaką macie. Zobaczcie, duża butelka, Cisowianka, zapraszamy do współpracy. Perlaż wchodzi tutaj idealnie. Tutaj macie jeden schowek. Macie schowek tutaj w podłokietniku, gdzie trzymacie swoje graty. Macie tutaj miejsce na telefon. Tu akurat nie ma ładowarki indukcyjnej, ale gdzie ten mój telefon? Żona przed chwilą dzwoniła i ja już go... Czasami jestem jak baba. Wsadzę coś do torebki i nie wiem, gdzie to jest. Kładziecie i nawet przystosowany jest do tych dużych telefonów z dużymi ekranami, bo idealnie leży w tym miejscu. Możecie tutaj sobie zamówić ładowarkę indukcyjną. Macie tu wtedy również ładowanie. Tutaj schowek przed pasażerem to nie jest jakaś mała wypiździawka na faktycznie rękawiczki, tylko tam wejdzie Wam 1,5 litrowa albo nawet 2 1,5 litrowe butelki wody. No i oczywiście to, czym też zawsze chwali się Porsche, to to, że to jest samochód 2+2, więc z tyłu ma fotele. Odsłania się ten fotel takim beznadziejnym paseczkiem, który trzeba tutaj pociągnąć. No i teraz Łukasz tam wejdzie. Nie wejdziecie tam, bo tam nie ma w tym momencie miejsca, więc musicie sobie odsunąć ten fotel ręcznie, żeby w ogóle tam się dostać. I teraz uwaga. O kurna, jakbym wchodził do lisiej nory. No, tak, tak. O, o, o. Teraz muszę to odsunąć do tyłu. A! No nie chciałbym się znaleźć w tym samochodzie w momencie, kiedy mielibyśmy jakiś wypadek. Najpierw miałbym złamany kark, potem połamane nogi. O, proszę bardzo, tak jest wygodnie w Porsche 2+2. No dobra, prawda jest taka, że w życiu tutaj nie zapakujecie dorosłych, chyba że tylko i wyłącznie po to, żeby ich odwieźć do domu po imprezie, pod warunkiem, że ten dom nie jest... Chyba tak, muszę mu inaczej. O. Wysiadanie to też bajka. Natomiast przewidziano to, że możecie tam chcieć wozić dzieci. Takie niezbyt rosłe, kilkuletnie, ponieważ to sobie odchylacie, to jest na rzepach i macie tutaj mocowania Isofix, tak samo jest z tamtej strony. Prawda jednak jest taka, że to, co najczęściej będziecie tutaj wozili, to będą to bagaże, ponieważ jak złożycie sobie 2 oparcia tych foteli, to tutaj robi się półeczka, na którą możecie sobie wrzucić jakąś walizkę, tam dodatkowo macie nawet mocowanie, nie wiem, czy do bagażu, czy do jakiejś siatki, czy to jest mocowanie do fotelików. Więc ta część tutaj pełni de facto rolę bagażnika, gdyż ten, który jest standardowy, nie jest zbyt duży i mieści 132 litry. To 25 litrów więcej niż bagażnik w tym Porsche 997 sprzed 10 lat, o którym opowiadałem na początku.
Jak to jest wszystko ładnie tutaj wykonane. Zobaczcie, kurczę, nawet te plastiki. Co tutaj się kryje? Akumulator. O, zobaczcie. Żeby poprawić wagę z przodu, żeby lepiej te masy rozłożyć, to tutaj schowano akumulator. Tu jest pewnie płyn hamulcowy z pompą do płynu hamulcowego i ze pompą wspomagania. A, zobaczcie, żeby Wam to przytrzymywało chyba. O! Kurna. Ja. Znaczy ja bym to z boku kładł po prostu, nie? Lenart, weź to, bo to na Allegro chodzi po 350 zeta. Żeby tą masę też zrównać i żeby poprawić chłodzenie auta, to tutaj znalazły się chłodnice i tu wchodzimy od razu w temat aerodynamiki, ponieważ te klapki tutaj macie ruchome. One teraz są całkowicie otwarte po to, żeby do tych chłodnic wpadało tam powietrze. Tam jest z jednej strony jedna, tu jest z drugiej strony druga. Natomiast w momencie, kiedy nie potrzebujecie dobrego chłodzenia, a potrzebujecie aerodynamiki, to te klapki się zamykają i wtedy struga powietrza przechodzi po prostu bokiem. Druga rzecz aerodynamiczna w tym aucie to ten wysuwany spoiler. Kurna, to ja mam taką brudną rękę, czy on był taki brudny? Chyba tak, muszę mu inaczej. Który ma o 25% większą powierzchnię niż ten w poprzedniej generacji Carrery, co powoduje lepszą siłę docisku, ale ma też drugą inną cechę, to znaczy podnosi się o 10 cm w momencie, kiedy przekraczacie 90 km na godzinę. Natomiast w momencie, kiedy przekroczycie 150 km na godzinę, podnosi się o kolejne 5 cm, żeby docisk tej tylnej osi i stabilność była jeszcze lepsza. Żeby poprawić stabilność, zastosowano też dwa różne rozmiary kół, ponieważ w standardzie przednia oś ma 19-calowe felgi, a tylna oś 20-calowe. Opcjonalnie 20-calowe są dostępne na przodzie i w tym wypadku tutaj na tych 21-calowych felgach dostajecie też oponę o szerokości 305 mm. Dokładnie tak jak u mnie w Suprze. O, i dla tego zrównania mas przodu z tyłem też tutaj macie zbiornik paliwa z przodu. Normalnie jest to 68 litrów, natomiast za skromną dopłatą kilkuset złotych można powiększyć ten zbiornik do 90 litrów. I warto to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze, ten zasięg się zwiększa, a po drugie, ten przód przy pełnym baku jest jeszcze cięższy i samochód, wierzcie mi, czuć nawet jest w tym aucie te 20 kg, że on wtedy inaczej się prowadzi. Tutaj oczywiście mamy standardowe tarcze hamulcowe o średnicy 330 mm i tak samo jest z tyłu. One w serii już są nawiercane, czyli perforowane po to, żeby poprawić ich chłodzenie. Natomiast oczywiście za dodatkowe około 50 000 złotych możecie mieć tutaj nawet w podstawowej Carrerze ceramikę i wtedy ta tarcza jest o bodaj 5 cm, ma większą średnicę. A teraz najważniejsza część w każdym Porsche, czyli proszę bardzo. To jest ten silnik. Niewiele tu zobaczycie, bo tutaj są klapki do wlotu powietrza, do chłodzenia silnika albo intercoolera. Nie wiem, jak tutaj jest to skonstruowane. Natomiast po tym poznacie, jaki tutaj jest motor. 3.0 H6, czyli typowy bokser. Oczywiście już z turbo, natomiast ma całkiem przyzwoitą moc, bo 385 koni już wyjściowo w Carrerze to całkiem nieźle. Do tego 450 Nm. I to, czym chwali się Porsche, to, że setkę ten samochód z parkietem Sport Chrono robi w 4 sekundy. Czyli jest tylko o 1,2 sekundy wolniejszy od Turbo S-a, którym też jeździliśmy tutaj na Silesii, który też miał żółty kolor i którego test możecie sobie obejrzeć tutaj. Więc mieliśmy już tutaj w tym miejscu najmocniejsze Porsche i najszybsze Porsche w gamie, a teraz mamy najsłabsze. I pytanie, czy jest sens dopłacać do tamtego mocniejszego 400 000 złotych? 4 sekundy do setki w podstawowej Carrerze. To czas o 1,1 sekundy lepszy niż w tej Carrerze sprzed 10 lat modelu 997. To pokazuje, jakiego postępu dokonano w ciągu tej dekady. I to ta sekunda przy samochodzie dłuższym, szerszym, ale też cięższym, bo pamiętajmy, że przez te wszystkie dodatkowe systemy asystentów jazdy, normy ekologiczne, filtry DPF, czy tam GPF, ten samochód jest o 135 kg cięższy niż tamten sprzed tych 10 lat. Ale trzeba też uczciwie sobie powiedzieć o jednej rzeczy, że te 4 sekundy do setki to z pakietem Sport Chrono, bo bez pakietu to 4 sekundy i 0,2. Natomiast ten Sport Chrono daje Wam oprócz systemu Launch Control także ten zegareczek tutaj oraz ten przycisk, taki dzyndzel tu na pokrętle do zmiany trybów jazdy. Kiedy go wciśniecie, słyszeliście, zmienił bieg, ponieważ przez 20 sekund macie tak zwany Sport Response. Przez 20 sekund, pełen moment, pełną moc
dzięki temu, że zmienia się bieg i samochód brutalniej reaguje na dodanie gazu. Oczywiście w każdej chwili możecie sobie korzystać nie ze Sport Response, tylko wrzucacie sobie go w tryb sportowy, a nawet w sportowy plus. I silnik mimo turbo kręci się do 7500 obrotów. O k***a. Ale blisko. Nadal trzeba mieć świadomość, że ten silnik w tym samochodzie znajduje się tam, z tyłu, bardzo na tylnej osi, a nawet bardziej za tą tylną osią. W związku z czym samochód momentami zachowuje się jak wahadło. Tu już kurna muszę uważać. No i właśnie to jest to wahadło. Zrozumiecie? W momencie, kiedy myślę, że już go wyprowadzam na prostą, to owszem, to wahadło wróci na swoje miejsce, ale skubana potrafi nagle brutalnie odbić w drugą stronę. Turbo S było znacznie mocniejsze, szybsze. Czuliście, jak was za każdym razem wbija w fotel, ale to ten samochód jest trudniejszy w opanowaniu i w ogarnięciu, naprawdę. Owszem, na tej prostej, gdzie tu jestem, czuć, że powyżej tych 150-160 to auto nie zbiera się tak jak Turbo S, ale nadal jest pierońsko szybkie i daje kupę frajdy. Tu lewą. Kiedyś Porsche przy takim uślizgu was po prostu zabijały, a teraz dają wam kupę frajdy i nadal możecie naprawdę szybko nimi jeździć. No dobra, może w końcu wam opowiem, co ten samochód ma w wyposażeniu seryjnym. Teraz jeszcze wam nie powiem, przepraszam. O! Teraz wam powiem. No dobra, teraz może w końcu uda mi się powiedzieć wam, co to auto ma w wyposażeniu seryjnym. Bo już w podstawowej wersji Carrery dostajecie genialną 8-biegową skrzynię PDK, jedną z absolutnie najlepszych na świecie, która trzeba, to po prostu przyjemnie zmienia biegi, a w trybie Sport Plus jest po prostu brutalna, mega szybka i daje po prostu kupę frajdy, nawet sama ta zmiana biegów. Sam silnik kręci się do 7500 obrotów, co jak na uturbiony motor jest naprawdę doskonałym rezultatem. Dostajecie też PDDC, czyli aktywne zawieszenie, które nie tylko, że możecie sobie utwardzić, wrzucić je w tryb sportowy, ale jednocześnie to zawieszenie reaguje na to, jakie przechyły ma samochód, kiedy hamuje, kiedy przyspiesza, odpowiednio wtedy utwardza poszczególne amortyzatory. Dostajecie też system vectoringu i jego akurat czuć, kiedy wchodzicie w zakręt, bo on przyhamowuje jedno z kół, dzięki czemu właśnie tego typu jazda jest możliwa. Natomiast bez dwóch zdań, powiem wam tak, jeździłem tutaj tym Turbo S-em, owszem, był mega szybki, ale wniosek z tego auta był taki, że naprawdę niewiele musicie potrafić, niewiele umieć, żeby jeździć tym autem. Ten samochód wymaga od was znacznie więcej, szczególnie w takich warunkach, kiedy tor jest mokry jak dzisiaj. Aż się teraz tutaj boję hamować. Jeszcze raz.
Tu ten zakręt muszę się nauczyć go pokonywać. Dobra. I to, co też zawsze kocha się w Porsche, to jest, słuchajcie, to teraz tego nie zrobimy na pewno, ale to jest to, że, bo jest ślisko, wbijacie po prostu pedał gazu w podłogę, system launch control aktywny. Ja pierdzielę, jak to jest możliwe, że on teraz nie zabuksował? Macie stówkę, hamujecie i nie to, że coś tutaj musi się schłodzić. Znowu wbijacie pedał gazu, system launch control aktywny i znowu startujecie. Znowu się zatrzymujecie. Minęło jakieś 6 sekund. Znowu wbijacie pedał gazu, system launch control aktywny. Znowu się zatrzymujecie. Znowu wciskacie pedał gazu, system launch control aktywny. I tak mógłbym przejechać cały ten tor, tylko i wyłącznie robić procedurę startu. Nic by się tu nie zgrzało. Te samochody są do tego przystosowane i to świadczy o sile Porsche. I chciałbym teraz zobaczyć, czy daje wytchnienie w normalnej jeździe, jak teraz przyjdzie mi na przykład wrócić do domu. Jakich rzeczy potrzebujecie od samochodu do jazdy na co dzień? Po pierwsze, musi być komfortowy. To bez dwóch zdań. Wygodnie musi się wsiadać, wysiadać, no to już widzieliście, ale po drugie, jak jedziecie, no to musicie czuć komfort akustyczny i pod tyłkiem, że nie połamie Wam tego kręgosłupa. I Porsche chwali się, że w tym modelu wreszcie tak jest, bo w poprzednie generacje Porsche, może nie to 991, ale wcześniejsze Porsche od 997 i wcześniejsze miały ten problem, że hałasowały. Jechaliście i słyszeliście, mieliście wrażenie wręcz, że koła są źle wyważone, bo ten samochód jechał i robił jak garbus. Zawsze 911 się po prostu trząsły. Natomiast tutaj jest zupełnie inaczej. To już jest płynność, ten turbodoładowany silnik gdzieś tam z tyłu mruczy. Owszem, słychać go, ale wcale nie jest źle. Jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Co więcej, w takim codziennym użytkowaniu też liczy się to, że na przykład możecie zamówić sobie tutaj lift przedniej osi. Czyli podnosicie o kilka centymetrów samochód po to, żeby na przykład przejechać przez próg zwalniający. I to też ważna rzecz. Trzecia rzecz, jakiej oczekujecie, to na przykład oczekujecie niskiego spalania na co dzień. Owszem, na to, że on Wam żłopie i 40 i 50 litrów, ale jak jeździcie na co dzień, to nie chcielibyście tankować go codziennie i nie chcielibyście, żeby zbiornik paliwa był pusty po 200 albo 300 km. Dlatego teraz przejechaliśmy na przykład od toru 13 km bocznymi drogami i mamy średnie spalanie na poziomie 9 litrów, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Kolejna rzecz, jakiej możecie oczekiwać od sportowego auta do jazdy na co dzień, no to fajnie by było, żeby jednak było zrobione nie z dykty, bibuły i pozlepiane na ślinę, tylko żeby było porządnie wykonane. I dokładnie tak jest w tym wypadku, bo materiały są po prostu obłędne. Tu macie skórkę, która jest pięknie przeszyta. Tu macie stal, która ma niesamowitą fakturę, taką chropowatą, jest ciemna, nie odbija promieni słonecznych, dodatkowo ma aluminiową listwę, tutaj jest dokładnie to samo. Tu jest skóra, tu jest skóra, tu jest skóra, nawet ten czarny black piano tutaj mi nie przeszkadza, bo jest go stosunkowo niewiele, natomiast wolałbym też tutaj mieć na przykład to. Te przyciski, nawet to jak one pracują, jak one klikają, to jest taki specyficzny, cudowny klik premium. Klik premium, nowe słowo, tak zwany klik premium. O, stworzyliśmy. No jest to po prostu majstersztyk, ale takie rzeczy na przykład jak ta kierownica tutaj z plasticzku i to plastikowe pokrętło, najważniejsze pokrętło w tym samochodzie i ono jest zrobione z takiego tandetnego plastiku jak żyletki Bika do golenia. Tutaj te rączki, no tak na upartego troszkę trzeszczą, ta bardziej. O, słychać to? Silne? Troszkę trzeszczą i się tak wiercą w miejscu, nie są mega tak super ekstra stabilne, ale to są dwa takie niuanse. A, jeszcze o tutaj ten taki plasticzek. Tutaj zrobiono ładne przyciski i te pięknie klikają, a tu takie ordynarne P i M, jakby nie mogły być na przykład aluminiowe albo z jakiegoś innego materiału. No dobrze, to sobie jedziemy takie 140 km na godzinę. Jesteśmy na autostradzie, przejedziemy nią 5 km i zobaczymy, jakiej wartości to są cyfry. Ile to litrów wejdzie? Przy normalnej autostradowej prędkości
Nie jest tutaj cicho, tak jak w limuzynach Audi, BMW, czy nawet w Porsche Panamerze. Powiedziałbym raczej, że jest nawet stosunkowo głośno. To zawsze był jakiś, może nie chciałbym tego nazywać problemem, bo to jest samochód sportowy, natomiast Porsche nigdy nie były ciche. Jadę 140, muszę podnosić głos, ponieważ nie tyle słyszę silnik czy szumy powietrza opływającego. Najwięcej hałasów pochodzi tutaj od drogi, od opon i mam wrażenie, że od tego, co dzieje się pod samochodem. Tak jakby Porsche zadbało o to, żeby owszem, w tym aucie napakować 130-140 kg różnych gratów związanych z elektroniką, z emisjami, z bezpieczeństwem, natomiast w związku z tym musiało zaoszczędzić trochę na materiałach wygłuszeniowych. Na przykład na materiałach wygłuszeniowych między tą tylną ławką, bo trudno to nazwać kanapą, a silnikiem, bo tam buczy, nie? Buczy. No właśnie. Silny mówi, że buczy, silny ma bardzo dobry słuch, ja silnemu wierzę, wy też powinniście. Dycha. Dziwnie działa klimatyzacja. Tutaj macie nisko dosyć umieszczone te kratki wentylacyjne, ale są takie tutaj, które całkiem nieźle dają po gębie, jak morska bryza nad polskim morzem w listopadzie, jak są 3 stopnie. Dobra, zjeżdżamy z autostrady. Spalanie 9 litrów. Krótki dystans, 5 km, ale z prędkością 130-140 km na godzinę. Tam bocznymi drogami było 9 litrów. Należy przyjąć, że Porsche 911 Carrera pali 9 litrów średnio, jak nie jeździcie po torze. I pewnie w codziennym użytkowaniu to będą dokładnie wartości na poziomie 9-10 litrów, zimą może 11. Czyli na 90-litrowym zbiorniku, jak się uprzecie, to przejedziecie nawet 800 km. Albo i 900. Dzień dobry. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. Reasumując, ten samochód jest fenomenalny, rewelacyjny. Natomiast jeżeli już potraficie trochę jeździć i chcecie garściami czerpać z tego, co daje Wam Porsche 911, to zamówcie Carrerę S. Natomiast jeżeli nie chcecie jeździć na tor, a potrzebujecie sportowego, fajnego auta do jazdy na co dzień, to temu kompletnie nic nie brakuje.